Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Rowerowych Porad. Dziś opowiem Wam o rowerach fitnessowych. One z roku na rok zyskują coraz to większą popularność w Polsce. Mam nadzieję, że też ja przyczyniam się trochę do tego, z tego względu, że na blogu już nieraz te rowery opisywałem. Sam jeżdżę od kilku lat na rowerach fitnessowych i ten typ roweru sprawdza się w moim przypadku i opowiem Wam, na czym te rowery polegają i będziecie mogli się zastanowić, czy na przykład następny rower, który będziecie mieli, nie stanie się, nie będzie rowerem fitnessowym, albo na przykład, czy jakiś rower, który macie, nie udałoby się lekko przystosować, lekko dopasować, żeby taki rower fitnessowy przypominał. Wiele razy w komentarzach pytaliście się, na jakim rowerze jeżdżę. Jest to Cube SL Road Pro 2014, rower typowo fitnessowy. Rowery fitnessowe wyróżniają się tym, że po pierwsze mają sztywny widelec. Jeżeli rower ma amortyzację, to nie jest rower fitnessowy. Tak samo według mnie sztyca również powinna być sztywna, nieamortyzowana, z tego względu, że już danie jakiejś amortyzacji do takiego roweru, ja nie wiem, nie podoba mi się to w takich rowerach. Czym jeszcze się wyróżnia rower fitnessowy? Mamy w wielu przypadkach możliwość założenia trochę szerszych opon. Za chwilkę o tym też będę opowiadał. Wiele rowerów fitnessowych ma mocowania do bagażnika, do błotników, także jest to rower bardzo uniwersalny, pozwala zabrać na przykład właśnie jakieś sakwy, pojechać nim na wycieczkę. I jeżeli chodzi o geometrię takich rowerów, tutaj możemy wyróżnić trzy główne rodzaje geometrii. Ten, który tutaj rower widzicie, ja nazywam tę geometrię fitnessową, czyli z jednej strony jest dość wygodna. Pozycja na takim rowerze nie jest jakoś szczególnie sportowa, jakaś wygięta, ale z drugiej strony nie siedzimy na nim też jakoś bardzo wyprostowanymi. I możemy tutaj do takiego roweru, akurat w moim przypadku założyłem opony Schwalbe Kojak 35 mm szerokie, spokojnie 38 się tu mieści, a myślę, że jakby jeszcze spróbować, to jeszcze troszkę szersze opony by się zmieściły. Natomiast są jeszcze rowery fitnessowe, które mają geometrię bardziej szosową. W zasadzie rama w tych rowerach jest po prostu szosowa. Tam możemy założyć opony maksymalnie 25-28. Niektóre rowery pozwalają założyć troszeczkę szersze opony, ale to też dużo zależy od geometrii tego roweru. I na takim rowerze siedzi się już bardziej jak na rowerze szosowym. Mimo tego, że jest prosta kierownica, to ta geometria jest bardziej sportowa, siedzimy na nim bardziej sportowej pozycji. I trzecią grupą rowerów są to rowery, które nazwałbym geometrię, które mają crossowo-miejsko-urban. I te rowery pozwalają nam na to, że damy z tyłu jeszcze szersze opony, spokojnie rama na to pozwoli. Pozycja jest bardziej wyprostowana, bardziej komfortowa. I to już podpada po prostu pod jakąś kategorię rowerów miejskich, ale nadal ze sztywnym widelcem i z prostą kierownicą. W rowerach fitnessowych ja akurat mam tutaj hamulce V-brake, ale we fitnessach spokojnie też znajdziecie rowery coraz częściej z hamulcami tarczowymi, czy to mechanicznymi, czy hydraulicznymi. I kupując rower fitnessowy warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną sprawę, jaki zastosowano napęd. W moim przypadku mam korbę typowo szosową z zębatkami 50-34. Z tyłu jest kaseta 12-27, czyli taka dość jasno zestopniowana, typowo szosowa kaseta. Producenci coraz częściej do takiej korby 50-34 dokładają już kasetę 11-32 z tego względu, że jest to kaseta bardziej pod amatorskie potrzeby, gdzieś pod jakieś cięższe podjazdy. Natomiast możemy też w rowerach fitnessowych znaleźć napędy typowo trekkingowe, czyli z przodu korba 48, 36, 26, z tyłu również kaseta 11-32, 11-34. Czasem zdarzy się 11-36, ale to już jest raczej kaseta do zastosowań górskich, a nie do takiej trekkingowej, turystycznej czy tam szosowej jazdy. Jakie są wady i zalety jazdy na rowerach fitnessowych? Na pewno niewątpliwą zaletą jest to, że rower jest sztywny, bardzo szybko reaguje na naciśnięcie na pedały. To nie tracimy energii na pompowanie widelca, na pompowanie tego amortyzatora pod siodełkiem. Bardzo dobrze czuć taki rower, jest on bardzo zwrotny, relatywnie lekki, z tego względu, że nawet tańsze rowery fitnessowe ważą 11-11,5 kg, średniej półki 10-9 kg, a możemy kupić na karbonowej ramie również rower fitnessowy, który będzie ważył około 8 kg. Znajdziecie link tutaj do testu Meridy, którą testowałem w zeszłym roku. Są również wady tego typu rowerów.
nie jest to, znaczy to jest tak, z jednej strony jest to zaleta, jest to wada, z tego względu, że taki rower jest bardzo uniwersalny. Możemy sobie założyć, jeżeli na to pozwala rama, założyć trochę szersze, bardziej turystyczne opony, możemy założyć również opony szosowe, ale nadal to nie będzie taki w 100% rower turystyczny i nie będzie to również w 100% rower szosowy. On nie będzie tak szybki jak rower szosowy na asfalcie. Nie będzie również aż takich miał właściwości turystycznych, terenowych jak rower trekkingowy czy taki wyprawowy bardziej. Ale co dla jednych może być wadą, dla innych, tym dla mnie, jest zaletą, ponieważ mam dwa komplety opon, wymieniam je sobie, zakładam szwalbę CX Comp, jeżeli chcę sobie jeździć gdzieś po lekkim bezdrożach, po lekkim terenie, a zakładam szwalbę Kojaki, jeżeli jeżdżę po asfalcie i zastanawiam się również nad założeniem tutaj jakichś węższych jeszcze szosowych opon 25-28 mm, żeby sobie bardziej jeszcze szosowo na nim pośmigać. Jeżeli zastanawiacie się właśnie nad takim właśnie szybkim, zwinnym rowerem, ale w rowerze szosowym przeszkadza Wam to, że na przykład nie ma możliwości założenia takiego typowego, standardowego bagażnika, albo chcielibyście od czasu do czasu właśnie pośmigać gdzieś trochę bardziej po terenie, ale znowu przeszkadzają Wam w rowerze przełajowym to, że geometria jest bardziej sportowa, to warto się nad takim rowerem zastanowić. Oczywiście mamy też od dłuższego czasu już w Polsce do kupienia rowery gravelowe, które ja nazwałbym, nie wiem, tutaj może ci, którzy geometrię rowerów aż znają bardzo dobrze i śledzą te zmiany, może by się nie zgodzili, ale ja rower gravelowy nazwałbym rowerem fitnessowym z kierownicą typu baranek, z taką typowo właśnie szosową kierownicą, więc jeżeli chcielibyście poczuć jeszcze bardziej tam prędkość na asfalcie, można się nad gravelem zastanowić. Ja, jeżeli w najbliższym czasie jakiś gravel wpadnie w moje ręce, będę go testował, to na pewno o rowerach gravelowych też osobny odcinek nagram. Ja jestem bardzo ciekawy, co Wy myślicie o rowerach fitnessowych. Czy wolicie jednak rower crossowy, który będzie miał amortyzator, czy wolicie rower szosowy, który będzie już takim prawdziwym połykaczem kilometrów asfaltowym? Dajcie znać w komentarzach. Ja tymczasem dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się, hej!